Yo! Witam Was w pierwszym odcinku z serii MotoGymkhana według Białego. Jest to cykl filmów, w których pokażę Wam, jak zacząć przygodę z MotoGymkhaną, jak trenować, jak wyglądają zawody, co nieco o przygotowaniu motocykla i typy i tydy. Takie od zera do gymkhanera. Zapraszam do oglądania. MotoGymkhana to sport polegający na jak najbardziej precyzyjnym i jak najszybszym przejechaniu toru złożonego z ósemek, nawrotów, luster, slalomów, tego typu figur. O figurach sobie też pogadamy jeszcze w kolejnym odcinku. MotoGymkhana zrodziła się w latach 70. w Japonii i tam oczywiście jest najlepiej rozwinięta, ale z czasem dotarła też do Stanów Zjednoczonych i co dla nas najważniejsze do Europy, gdzie w tej chwili możemy już trenować ją i startować w zawodach na w pełni profesjonalnym poziomie. Pierwsze zawody w Polsce odbywały się pod patronatem Hondy i było to w roku 2011, więc troszkę czasu już upłynęło, a trzeba pamiętać o tym, że z roku na rok rośnie poziom tak organizacji zawodów, jak i poziom jazdy samych zawodników. Tak więc dzieje się grubo. No dobra, ale jakie korzyści płyną z treningu MotoGymkhany? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Bo MotoGymkhana wymaga od nas mega opanowania maszyny. I te nawyki, które wyrobimy sobie w kontrolowany sposób, trenując na placu, później przenosimy na ulicę. Na motocyklu czujemy się dużo pewniej, dużo lepiej. Niekoniecznie musimy jeździć od razu szybciej, ale na pewno pomoże nam ta technika wyniesiona z treningów wyjść z wielu trudnych podbramkowych sytuacji na ulicy. Kolejnym plusem MotoGymkhany jest to, że jest ona chyba najtańszym aktualnie motorsportem, jaki możemy w Polsce uprawiać. A to dlatego, że nie potrzebujemy do tego specjalnego miejsca, nie musimy kupować sobie wjazdu na tor, nie musimy jeździć w drugi koniec Polski, żeby po prostu trenować ten sport. Żeby trenować jazdę między pachołkami wystarczy nam dowolny motocykl, bo najlepszy jest ten wasz. I taka jest prawda. Oczywiście później idąc już wyżej w zawodach da się znaleźć lepsze i gorsze propozycje motocykli, ale na start wasz motocykl jest motocyklem najlepszym. Jedyne czego nam potrzeba to kawałek pustego, w miarę czystego i gładkiego placu. A jeśli na start nie chcecie wydawać kasy na pachołki, bo nie wiecie czy wam się to spodoba, możecie śmiało postawić nawet butelki z wodą i to w zupełności wystarczy, żeby trenować już podstawowe figury i zobaczyć jak się w tym czujecie. A teraz najważniejszy plus MotoGymkhany, czyli lans na dzielni, bo przecież nic tak nie podbija respektu wśród innych motocyklistów jak zamknięta opona. A uwierzcie mi, że już po kilku treningach te opony pozamykacie, tak przednią jak i tylną, bo idzie to naprawdę szybko. Jeżeli przyłożycie się do jazdy, będziecie robić mega postępy w mega szybkim czasie. Wiem to z własnego doświadczenia, bo na pierwszy trening pojechałem jako totalny leszcz, nie wiedząc nic na temat MotoGymkhany. Wiedziałem, że jest taki sport, ale na dobrą sprawę nawet nie znałem jego zasad. Pojechałem na pierwszy trening, okazało się, że jako tako to idzie i już po kilku treningach wylądowałem na zawodach w Katowicach, gdzie wróciłem z pucharem za pierwsze miejsce w klasie amator, a także z pucharem za najlepszy debiut, więc da się. Ważne jest, żeby ćwiczyć. I trening tutaj robi całą robotę. Jeżeli zainteresował Was ten temat, subskrybujcie ten kanał, polubcie sobie też fanpage na Facebooku. W sezonie, jak i zresztą poza sezonem, bardzo dużo treści na temat jazdy między pachołkami się u mnie pojawia. No i będziecie dzięki temu na bieżąco z kolejnymi odcinkami, gdzie omówimy sobie właśnie figury, omówimy sobie jako zupełnie osobny odcinek, to na pewno zrobię, to będzie GP8, tudzież GP8, jak to się u nas mawia, czyli 5 ósemeczek na czas, to jest taką wyodrębnioną dyscypliną w MotoGymkhanie. Pogadamy sobie o motocyklach, o figurach, o treningach, o zawodach. Bądźcie z tym na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do następnego.